Witamy Was serdecznie ponownie. Tym razem w studiu ze mną jest kolejny mój szanowny gość, Krzysztof Cybuł. Witam Cię serdecznie, Krzysztofie. Witam serdecznie. Po raz pierwszy w końcu Krzysztof znalazł czas, żeby dotrzeć do naszego studia. W bardzo dobrym momencie przyjechałeś z racji tego, że chciałem chyba tym nielicznym, którzy Cię jeszcze nie znają, trochę przedstawić Twoją z jednej strony skromną, a z drugiej strony fantastyczną osobę. Krzysztof jest jednym z prelegentów Życia bez ograniczeń. Będzie występował 30 kwietnia na stadionie INEA, ale nie to jest powodem naszego spotkania, tylko rozmowa i jak zwykle historia. I pamiętam, że jak pierwszy raz spotkałem Krzysztofa, właściwie nawet jeszcze zanim go spotkałem, to słyszałem o tym, że jest gdzieś w Polsce taki facet, który jest bardzo pozytywnie, przepraszam za określenie, zakręcony na punkcie rozwoju osobistego, który działa w takim biznesie, jakim jest network marketing, współdziała z FM Group razem ze swoją grupą Rentierzy FM i że robi niesamowite rzeczy z ludźmi, że ma co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, których wspiera na co dzień w tym rozwoju. Powiedz mi, jak sprawić, bo ja widziałem jedno z waszych spotkań, to było dla mnie niesamowite przeżycie, żeby na przykład te kilkanaście tysięcy ludzi było tak pełnych pasji, świetnie zorganizowanych i tak dobrze działało. To było dla mnie niesamowite. Jak ty to robisz, powiedz? Cóż, mówimy o życiu, tak? Tak. Żeby mieć pełne życie, to potrzebne jest kilka składowych, tak trochę uproszczę. Wśród nich są pieniądze, wśród nich są dobre relacje z najbliższymi, wśród nich jest rozwój na poziomie wewnętrznym, emocjonalnym, duchowym. Czyli to wszystko, jeżeli dostarczymy ludziom te składowe, te składniki, to oni się rozwiną, tak? Dlatego że są ludźmi, tak? Są bardzo złożonymi istotami, tak to brzydko może określę. Potrzebują tych wszystkich rzeczy, tak? Żeby żyć w pełni. I teraz my z racji tego, co robimy i jak robimy, dostarczamy ludziom proporcjonalnie te informacje, czy też te wartości, i oni na końcu też się między nimi bogacą, tak? A człowiek bogaty raczej nie myśli, jak stworzyć rewolucję i odwrócić coś do góry nogami, tylko jak pomóc innym, aby oni też osiągnęli ten poziom satysfakcji, nazwijmy to finansowej, bo jednak mogę zapłacić uśmiechem pani za bułkę, ale za chleb już muszę zapłacić pieniędzmi. Nie wiem, co później powie szef tej pani. Wiesz co, tak, ale prawdą jest też to, że ja widząc, obserwując wasze spotkanie, miałem okazję przez moment, widziałem, że na tej sali jest mnóstwo młodych ludzi, tak, którzy często wchodzą dopiero w dorosłość, ludzi, którzy zaczynają swoje życie, a jednak mimo wszystko mają ogromną ochotę, można powiedzieć, taki głód życia, chcą działać, chcą robić. Jak udaje ci się ich inspirować, bo to jest ewidentnie inspiracja do tego, żeby oni chcieli w życiu więcej? Przede wszystkim pokazujemy im sposób, tak? To była najważniejsza rzecz. Koncentrujemy się na tym, w jaki sposób, co robiąc technicznie, co należy robić, aby osiągnąć pewien rezultat. Czyli my im pokazujemy gotowy algorytm postępowania, co mają zrobić dzisiaj, jutro i pojutrze, aby osiągnąć swoje cele, nie moje cele. Swoje cele. Czyli odwracając, mają jakiś powód, dla którego żyją. I teraz, jeżeli mają ten powód, dla którego żyją, my właściwie znajdujemy ten powód. I później dostarczamy pewnych narzędzi, dostarczamy pewnych informacji, bo niech to będą chociażby książki, o których ci ludzie by nigdy nie usłyszeli. Niech to będą chociażby takie szkolenia, które organizuje twoja firma, na których ci ludzie by w większości przypadków nigdy nie byli. Mówię tu o Umyśle Milionera, czy ostatnia wizyta Antonego Robbinsa, czy to, co się będzie działo w Poznaniu na stadionie i tak dalej, to, co jeszcze będzie się działo. Czyli tak naprawdę ci ludzie tego szukają i potrzebują. I są na początku swojej drogi. I dostają tą informację, tak? Dostają wiedzę akademicką, wiedzę szkolną, a później dostają taką wiedzę, której niestety nie mogą dostać w innym miejscu, aniżeli na takich szkoleniach, o których mówimy, aniżeli w takich strukturach, w której my działamy, gdzie się po prostu uczymy, jak żyć. I teraz, jeżeli się dostają te wszystkie rzeczy, to siłą rzeczy muszą zarabiać większe pieniądze, aniżeli ci ludzie, którzy tych rzeczy nie otrzymują od życia, tak?
I przejściowo może tamci mają trochę więcej pieniędzy przez krótki okres czasu, ale ta grupa z kolei, będąc zbudowana od środka, zmienia swój świat zewnętrzny też na poziomie finansowym również. I to daje efekty, te efekty są trwałe w czasie i ta grupa ludzi inspiruje kolejne grupy, żeby mieć dokładnie to samo co oni, ten styl życia, bo mówimy, ja widzę życie jako styl życia. No tak, brzmi bardzo prosto. No nie wiem, wydawało mi się, że trochę skomplikowanie to powiedziałem. Nie, brzmi bardzo prosto. Masz dar przekazywania wiedzy w bardzo jasny, zrozumiały sposób i to ewidentnie widać. Wiesz co, to jest tak, że jest wielu liderów i biznesu standardowego, którzy pracują z ludźmi, ale jednak ja bardzo rzadko spotykam się z takimi liderami, którzy pomimo ogromnej ilości ludzi, którzy są dookoła, potrafią tak systemowo poukładać to wszystko, żeby działało, funkcjonowało, przy czym często ma do czynienia z totalnie różnymi ludźmi, różnymi światami. Czy jest jakiś, bo to jest jeden z darów moim zdaniem zarządzania, umiejętności zarządzania, dotarcia do ludzi, gdzie tkwi sekret, bo tobie to ewidentnie może określenie udało się, będzie złym określeniem. Ty to zrobiłeś po prostu. Ja myślę, że wszyscy chcemy żyć w oparciu o wartości, o takie wartości uniwersalne, nie koniunkturalne, tylko uniwersalne, takie jak szczerość, uczciwość, zaangażowanie, odwaga, lojalność, miłość, tak? Przecież te wartości towarzyszą ludziom to jest w ogóle, bycie człowiekiem to jest właśnie bycie takim człowiekiem. I podświadomie nawet, jeżeli ktoś się wychował w innym środowisku, to i tak dąży do tego modelu. I my po prostu w pewnym sensie selekcjonujemy ludzi poprzez stawianie im tych właśnie takiej, nazwijmy to, poprzeczki. To nie jest formalne, to jest po prostu przebywanie z ludźmi, którzy hołdują uczciwości, którzy hołdują odwadze, którzy hołdują jakiejś radości, tak? To są pełni miłości, tak? No to ktoś przychodzi, patrzy, fajna grupa, tak? Idzie energia. Nie jestem jeszcze może gotowy, żeby w pełni brać w tym udział, ale tam coś tych ludzi ciągnie. I co? Mija pół roku do roku, przechodzą cykl szkoleń, edukują się poprzez audiobooki, między innymi twój audiobook, Mowa Ciała, Sukces, jest od początku w kanonach naszego działania, poprzez szkolenia, fantastyczne szkolenie Umysł Milionera. Byłem na nim 3 razy i powiem, że będę na nim tutaj oficjalnie do końca swoich dni, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Bo umysł to jest ten narząd, nazwijmy to, który nigdy nie będzie do końca rozwinięty, a ucząc się od najlepszych ludzi na świecie, mogę pomóc sobie, pomagam grupie liderów i znowu stwarzamy pewien kierunek dla tych młodych, nowych osób. I wydaje mi się, że to jest niekończąca się opowieść. Zaczęliśmy od ludzi młodych, bo wedle tej zasady, czy szklanka jest do połowy napełniona. I jestem naprawdę dumny z tego, że dzisiaj ci młodzi ludzie zainspirowali swoich rodziców, swoich najbliższych, swoich starszych wujków, ciocie, kuzynów i oni się do nas przyłączają. I dzięki temu wytworzyliśmy niesamowitą synergię, młodość i doświadczenie. I to przyciąga kolejne rzesze ludzi. I ci ludzie wchodzą, podnoszą jakość swojego życia na wielu płaszczyznach. Informacja się rozchodzi. Jak dotarłeś do mnie i do tych informacji, to znaczy, że ona się rozchodzi. I to powoduje, że ten krąg jest coraz to większy, tych pozytywnych ludzi przez duże L. I to daje niesamowitą siłę. To daje niesamowitą siłę, bo jest to dobra robota, tak? To nadal brzmi bardzo prosto, chociaż za tym jest mnóstwo też ciężkiej, trzeba powiedzieć, pracy, zaangażowania i pracy twojej, pracy twoich liderów i tak naprawdę wszystkich ludzi, którzy tworzą grupę Rentierzy FM i biznes, który robicie. A wiesz, co mnie ciekawi, od czego zaczynałeś? No bo podejrzewam, że zanim trafiłeś na network, było coś innego, tak? No oczywiście, przecież ja myślę, że kariery ludzi, którzy odnoszą sukces w network marketingu są bardzo zbliżone. Otóż, że tak powiem, w szczytowym momencie mojej kreacji, nazwijmy to w klasycznym biznesie, ktoś pokazał mi MLM. Nie spotkało się to z moim uznaniem. Ale minęło kilkanaście lat, moja sytuacja na rynku i tak dalej, po prostu się diametralnie zmieniła. I po raz drugi ktoś pokazał mi tą szansę w postaci marketingu wielopoziomowego. I w tym momencie naprawdę się w to zaangażowałem, bo już byłem gotowy. I
I po prostu cała rzecz, ja w ogóle lubię proste rzeczy. Jak zrobię to będzie to, tak? Jak zrobię to będzie tamto. Więc przyjrzałem się tej branży bardzo dokładnie. Notabene po 20-30 latach prowadzenia własnej działalności to już trochę potrzebowałem wsparcia dla mojego organizmu i firma, z którą zacząłem współpracę w MLM-ie, dała mi właśnie takie suplementy, które pozwoliły mi wyrównać jakby mój potencjał fizyczny, odzyskać równowagę. Zobaczyłem, że to naprawdę jest świetne przedsięwzięcie, ale nie podobał mi się sposób, w jaki ono jest prowadzone. No właśnie. I teraz dochodzimy do tematu, który jest kontrowersyjny. Bardzo dobrze, że się pojawił, bo ja osobiście uważam, że network w Polsce i w ogóle na świecie to jest niesamowita gałąź biznesu, bardzo przyszłościowa, która się rozwija i tak naprawdę nie ma granic. Jedyną granicą jest ilość ludzi, która jest aktualnie na ziemi. I często jest tak, że ludzie, którzy nigdy nie działali w systemie networku, którzy nie robili tego biznesu, ma wiele stereotypów związanych z pewną firmą, która kiedyś dawno temu się pojawiła i ludzie robili to w sposób bardziej lub mniej umiejętny. Natomiast ja dzisiaj na co dzień pracując z wieloma liderami, z wieloma z nimi się przyjaźnię, widzę, jak to jest potężny, fantastyczny biznes, który pomaga się człowiekowi po prostu rozwijać. Tak. Pierwsza rzecz, to trzeba zrozumieć, że jest to biznes, bardzo dobre słowo, więc rządzą tutaj prawa takie jak w biznesie, więc to nie jest jakaś droga na skróty albo nie wiem, coś łatwiejszego, bo to jest łatwiejsze, bo nie potrzeba, nie wiem, tej całej infrastruktury, tych inwestycji, tego wszystkiego, bo to nam zapewnia pewien system, firma, w której pracujemy. Ale jest trudniejsze przez to, że jeżeli nie będę tym człowiekiem, który mówi, myśli i robi dokładnie to, co mówi, myśli i robi na zewnątrz i wewnątrz, to po prostu najzwyczajniej w świecie przegram. W klasycznym biznesie mam wrażenie, czasami do pewnego poziomu można dojść, nie do końca będąc spójnym, natomiast tutaj też można dojść tylko do pewnego poziomu, ale żeby odnieść naprawdę wielki sukces, to trzeba skoncentrować się na pracy nad swoim wnętrzem. Czyli nad tymi wartościami, o których na początku powiedziałem, tak? Upraszczając, trzeba mówić, myśleć i robić dokładnie to samo, ale w rozumieniu takim, że chcę pomóc drugiemu człowiekowi w osiągnięciu jego celów, tak? Bo nie każdy ma ambicje zarabiać 500 000 czy 1 000 000 złotych miesięcznie w marketingu wielopoziomowym. Nie każdy ma taką ambicję, przynajmniej na początku, ale każdy ma ambicję, żeby przy niewielkim zaangażowaniu czasu i praktycznie zerowym pieniędzy dorobić do swojej pensji kilkaset złotych. No właśnie. Bo te kilkaset złotych zmienia totalnie perspektywę życia. To jest bardzo istotne to, co powiedziałeś. To jest też pewnego rodzaju definicja szczęścia, że majątek, dobra materialne to jest jeden z elementów życia, jeden z niewielu, albo z wielu, które mamy dostępne, ale tylko jeden. Tak. Natomiast na szczęście składa się wiele innych elementów. Tak. I to było kluczowe, co powiedziałeś. Nie każdy musi być na takim czy na innym poziomie finansowym, bo po prostu nie czuje takiej potrzeby. Tak. Można być szczęśliwym, mając finansowo bardzo niewiele, realizować się i większy lub też mniejszy sposób, może czasem dłużej, to więcej czasu wymaga, ale realizować swoje marzenia. I to, co mówisz, jest bardzo ważne, dlatego że wartości są dla mnie takim kompasem w życiu, jeżeli chodzi o biznes. My, tworząc Milewski Partnerzy, także tworzyliśmy to na wartościach tego, że po pierwsze chcemy robić biznes, który robiąc go nie będziemy czuli, że jest to biznes, tylko że jest to czysta przyjemność i sposób na życie, na spędzanie tego czasu, który jest nam dane. Drugą wartością była świadomość tego, jak ważny jest czas, o którym powiedziałeś, tego, że tak naprawdę największym aktywem w życiu mamy czas, tak? To jest największa waluta, i którą my cały czas gdzieś tam inwestujemy. Pewne rzeczy kiełkują bardziej, mniej i to jest ta waluta. No i też chęć tego, aby tworzyć taki biznes, który wspiera, rozwija ludzi i sprawia, że oni się rozwijają. I ja patrząc na to, w jaki sposób ty działasz, widzę te wartości, widzę to, że działa. Powiedz mi jedną rzecz, bo wielu ludzi zniechęca się do networku, dlatego że na przykład od razu nie mają efektów. Jest tak zwany, proces ekscytacji, po czym jest demotywacja i spadek. Tak. Z czego to się bierze i jak sobie z tym poradzić?
Ja myślę, że bierze się to z nie do końca rzetelnej informacji dostarczanej takim osobom na początku ich drogi. Tak jak powiedziałem, jest to biznes, tak? Jeżeli jest to biznes, to trzeba się go nauczyć. I w klasycznym wydaniu, jeżeli popełnisz błąd, to możesz stracić dom. Dokładnie. I jeszcze się zadłużyć. W tym wydaniu możesz stracić tylko, nazwijmy to, swoje ego, tak? Tak. Bo myślisz sobie, obśmieją mnie, coś tam. Nie, po prostu jeżeli słuchasz osoby, która zrobiła to, co ty chcesz zrobić, to nie popełnisz tych błędów, przejdziesz przez to gładko. I to są te takie, powiedziałbym, bardzo szybkie kariery, bo na przestrzeni kilkunastu miesięcy w naszej firmie ludzie jeżdżą już luksusowym autem, zarabiają tam kilka tysięcy złotych miesięcznie, podróżowali już trochę po świecie, tak? Ale ile osób jest w stanie się poddać komuś, pomimo tego, iż wie, że za rok do 2 lat będzie miał naprawdę niewyobrażalny styl życia. No ten mały człowieczek, który mieszka na tym ramieniu, mówi, słuchaj, ty... Nie dasz rady, nie poradzisz sobie. Albo druga rzecz, i to jest też i plus i minus naszej struktury, wyobraźmy sobie człowieka, który jest przedsiębiorcą, ma 30 lat praktyki, dzisiaj powiedzmy nie funkcjonuje już tak jak kiedyś, a tu się raptem pojawia gość, który ma 22 lata, podjeżdża autem, klasy premium, zarabia pieniądze i tłumaczy mu, słuchaj stary, zrób to i tamto, no to ten tutaj na tym ramieniu, wewnętrzny głosik rośnie i to w jakim tempie. I tu są największe problemy. Czyli MLM jest absolutnym fenomenem. Dla mnie. Dlatego, że na swoim przykładzie, mając tylko marzenia, mając tylko cele, mając jakieś pewne ambicje, nie ukrywam, też jestem tylko człowiekiem, i koncentrując się na tym działaniu, o którym nie wiedziałem zbyt wiele, ale opierałem to zawsze na tych wartościach, tak? Jakbym się poczuł, gdyby ktoś mnie tak potraktował. I tak powstał ten system działania. Czyli poczułbym się źle, to co trzeba zrobić? Coś trzeba zmienić, nie? I w wyniku tego prostego procesu selekcji na przestrzeni dosłownie kilku lat udało nam się stworzyć system. Dzisiaj mamy masę współpracowników i w Polsce, i poza granicami Polski, także wartości są ważne nie tylko w Polsce, ale poza granicami, którzy są podekscytowani, zafascynowani, którzy widzą ten sukces. Na zasadzie, jeżeli zrobisz to będziesz miał to, jak zrobisz to, będziesz miał to, jak zrobisz to, będziesz miał tamto. I coraz łatwiej pokonują ten swój wewnętrzny głos. Ta walka jest coraz krótsza, dlatego mamy tak fantastyczne efekty. Bo nie będę ukrywał, gdyby nie było efektów, to nie byłoby tych ludzi, tak? Bo na początku, nie okłamujmy się, co jest ważne na początku? Ile tu można zarobić, tak? Dokładnie. I jak szybko i jak mało się męcząc, nie jest to ciężka praca, bo wystarczy przeczytać ileś książek, przesłuchać ileś audiobooków, być na iluś szkoleniach. Czyli teoretycznie jest to bardzo proste. Czy tak nie jest tak przypadkiem, że pewne prawa sukcesu, tak to nazwijmy, jakbyśmy wzięli wszystkie książki mądre, które napisano, gdybyśmy wzięli większość fantastycznych szkoleń, które powstały, też tak narzędziowych, na pewno gdybyśmy się przyjrzeli i zrobili analizę, to byśmy wyodrębnili pewne wspólne prawa, które gdzieś tam się powtarzają. Tak. I powiedz mi, jak myślisz, bo ja się spotykam z tym, że ludzie bardzo często sami z założenia kombinują. Oni nie wierzą, że sukces to jest prosta droga. Ona nie musi być łatwa, tak, ale jest prosta. Sami sobie komplikują życie. Dlaczego tak jest? Dobre pytanie. Przecież dostajemy pewien wzór, pewien schemat. Tak. Wykonaj krok A, B, C, D. Jeżeli nie wyjdzie ci B, wróć na moment, jeszcze raz to zrób, aż osiągniesz kolejny etap, kolejny etap, kolejny etap. Ja myślę, że wynika to z doświadczeń życiowych. I ja ostatnio akurat miałem przyjemność sponsorować osobę, która jest kilka lat ode mnie młodsza. Jest to osoba, która odniosła niesamowity sukces też w życiu, prowadząc klasyczny biznes, oparty głównie o swoją inwencję, swoją pracę, zatrudniając tam osobę, ale jednak bez niej ten biznes by nie funkcjonował, czyli to jest taki kwadrant S samozatrudnienia. I co ta osoba zrobiła? Ona już przeszła pewien proces, czyli jest w tym miejscu, w którym ja kiedyś zaczynałem, i poddała się, nazwijmy to tak brzydko, wszystkim sugestiom, wszystkim wskazówkom. I co się wydarzyło? Mija 12 miesięcy, ta osoba zamyka pewien program wynagrodzeń, zarabia kilka tysięcy złotych,
za 2 do 3 miesięcy odbiera auto klasy premium. Za chwilę żona tej osoby też wchodzi na ten sam poziom. I tak naprawdę na przestrzeni maksymalnie 2 lat ci ludzie totalnie zmieniają swój sposób życia. Mają czas dla siebie, mają pieniądze, już minimum 2 wycieczki mają zabukowane. I to nie do Pobierowa, tak? Tylko po prostu w ciekawe miejsce. Ja nie wiem, że to miejsce jest złe, tylko ja bardzo nie lubię... Pozdrawiamy Pobierowo oczywiście. Tak, oczywiście. Jadąc na wakacje, martwicie, czy będzie pogoda, czy nie będzie, tak? Dokładnie. Tego nie lubię. I teraz, tego, może trochę dookoła, ale chyba tu jest odpowiedź, tak? Trzeba być gotowym, aby w cudzysłowie się poddać. I teraz nasza struktura odnosi ten sukces, dlatego że na początku gro ludzi, z którymi ja współpracowałem, to byli ludzie w wieku moich dzieci. Mam 2 synów. Więc ja dla nich byłem autorytetem z racji tego, że byłem w wieku ich ojca. I oni po prostu zrobili to, co ja mówiłem. Dzisiaj oczywiście są przedsiębiorcami dobrze sytuowanymi finansowo, mającymi wartości i pewne rzeczy poukładane w głowie, więc ten sukces jest stabilny. I ich rodzice, widząc to, co te dzieci zrobiły równolegle ze studiami, no co mają do wyboru? No przyłączają się, tak? Bo widzą, ile czasu mogą mieć wolnego, widzą, że mają raptem wspólne tematy, czytają podobną literaturę, spędzają czas na podobnych szkoleniach, między innymi to, które będzie w Poznaniu. Przecież tam będą całe rodziny bliższe i dalsze. Czyli pokaż mi taki model biznesu, gdzie ojciec rozmawia z synem, który ma 20 parę lat. No wiesz, jak to wygląda, nie? No tak. A ja jestem przykładem i wiele osób w naszej strukturze, że rozmawiam ze swoimi dziećmi, one też mi zaufały. Dzisiaj też są naprawdę od strony finansowej dobrze ustawione. Dlaczego? Dlatego, że pomagają kolejnym osobom osiągnąć to samo, co oni osiągnęli, ale cały nacisk, jaki kładziemy w naszym działaniu, to jest to, aby zrobili to z mniejszą ilością błędów. No tak, to jest ważne, aby wyciągać wnioski. Właśnie, to co powiedziałeś. Dlatego też, jak zauważyłeś, no, nasza struktura zawsze jest obecna na szkoleniach, tak, które między innymi organizuje Twoja firma, dlatego że wiemy, że bycie na tych szkoleniach, słuchanie tych autorytetów pozwala ludziom ominąć te rafy, o które najprawdopodobniej by się tam otarli, gdyby słuchali tylko mnie czy liderów naszej struktury. Więc no tak, to jest absolutnie konieczne, aby być na takich szkoleniach, jak to szkolenie, które było, które za chwilę będzie i które jeszcze będą. Dlatego, że samorozwój jest kluczem dzisiaj. Powiedz mi, mój drogi, o czym ty marzysz? Bo się zadaję takie pytanie wszystkim gościom. O czym ja marzę? O czym marzysz? Jakie masz marzenia? Albo jakie masz marzenie? Wiesz co, jak już wspomniałem, byłem 3 razy na MMI. Moi drodzy, bo nie wszyscy mogą wiedzieć MMI, rozszyfrowujemy tak. skrót, to jest Millionaire Mind Intensive, Umysł Milionera. Kolejna edycja będzie 3. weekend czerwca, 19-21 czerwca, HLMT Polska. Właśnie. Naprawdę polecam. Ja potrzebowałem 3 razy. Moje pytanie dotyczyło marzenia. Właśnie. I tam jest takie ćwiczenie, gdzie mówimy o swoich marzeniach. I ja tam się bardzo dużo nauczyłem. I tam może powiem najpierw o tym, co spełniłem i dzięki czemu dzisiaj jestem w stanie marzyć o czymś zupełnie innym. Dzisiaj mam zupełnie inne relacje z moją rodziną, z moją żoną, z moimi dziećmi. Dzisiaj udało nam się zrobić to, o czym zawsze marzyłem i każdy mężczyzna marzy, czyli o relacjach z żoną, z dziećmi, tak, swoimi, zwłaszcza synami. I na mocy tego, że tutaj panuje już totalny spokój, moje marzenia są ogromne, ale rozłożone na etapy. I taki pierwszy etap to jest stworzenie centrum edukacyjnego, gdzie ludzie z całego świata będą mogli przyjechać, przebywając w komfortowych warunkach, w pięknej polskiej scenerii, nad pięknym jeziorem, w pięknym lesie, przez kilka dni nauczyć się tego wszystkiego,
czego my się uczyliśmy przez kilka lat. I wiem, że jest to możliwe, bo jeżeli na MMA można to zrobić w 3 dni, Oczywiście. to myślę, że w 5 do 6 dni, bo taki jest plan, żeby w tym centrum ludzie spędzali 5 do 6 dni, można zrobić o wiele więcej, albo przynajmniej tyle samo, jeżeli nie będziemy jeszcze takimi profesjonalistami jak wykładowcy na umyśle milionera. No I to jest moje marzenie. Zdecydowanie jesteście nieźli, zdecydowanie. I to jest moje marzenie. Czyli w dalszym ciągu wnosić wkład w życie ludzi. Tak, to jest dla mnie, no, może to zabrzmi jak zabrzmi i ktoś powie tak, teraz to się wymądrza, ale pieniądze nigdy nie były celem samym sobie. One są tylko i wyłącznie środkiem. Tak, dla mnie było najważniejszą rzeczą, żeby rodzina, żeby znajomi, żeby pewien model biznesu mógł pomóc wielu ludziom, nie tylko w tym kraju, oczywiście z koncentracją na tym kraju, ale w wielu innych krajach. I próbowałem to robić w kwadrancie S. Wiesz, jak to jest, jak pomagasz w kwadrancie S. No przykładowo masz sklep z pieczywem i pomagasz komuś otworzyć sklep z pieczywem. No są raptem 2 sklepy, a ludzi nie przybyło, nie? No, biznes czy też bycie samozatrudnionym, czy posiadaczem biznesu nie jest rzeczą prostą. I to była dla mnie olbrzymia lekcja, bo prawie że straciłem wszystko to, czego się dorobiłem. Ale dalej pomagałem. To była ta największa próba w moim życiu. I okazało się, że jest network marketing, gdzie pomagając można naprawdę zarabiać więcej i nie tracić domu. A wręcz odwrotnie, zbudować relacje, zbudować harmonię, zbudować wspólny czas dla siebie i dla rodziny. Jest to największa dla mnie wartość, żeby móc spędzać czas z najbliższymi mi osobami. No i nie spędzać tego czasu na zasadzie, wiecie, jest fajnie, ale zjedzmy tą parówkę w tym, nie? Bo nie ma tych pieniędzy. Tak. Czyli network marketing jest dla mnie absolutnym fenomenem, jeżeli chodzi o biznes, bo mogę zarabiać pieniądze, mogę mieć czas dla rodziny najbliższych, mogę się rozwijać, ja i cała moja rodzina. Mogę dać przykład innym osobom, że zaczynałem od zera, nie spadłem z kosmosu i oni, robiąc proste rzeczy, w krótkim czasie mogą totalnie odmienić swoje życie na wszystkich płaszczyznach. A ile się uczą przy okazji? No nie da się odnieść sukcesu nie ucząc się dzisiaj. Nie ucząc się dzisiaj. No jadąc tutaj do ciebie, słuchałem przez 3 godziny audiobooka, tak? Czyli wykorzystujesz każdą wolną chwilę do tego, żeby zasiewać kolejne inspirujące myśli w swoim umyśle. Krzysztofie, wystąpisz na Życiu bez ograniczeń. Co szykujesz? Właśnie. Poza tym, że wiem, że na pewno będzie głośno, jak będziesz występował. Właśnie. To jest absolutnie pewne. Trochę o tym myślę ostatnio, coraz więcej o tym myślę. Chciałbym przede wszystkim, bo będzie to 40 000 osób, kilka tysięcy będzie osób, z którymi współpracuję i najbliższe osoby tych osób, tak? No chciałbym po prostu im podziękować. Wszystkim obecnym na tym stadionie, że zrezygnowali na pewno z fantastycznej pogody, z jakiegoś grillowania, wędkowania, kopania ogródka i tak dalej i dali sobie szansę i przebywając w tym miejscu, w tak wyborowym towarzystwie przez 10 godzin, ja jestem w 100% przekonany, że zmienią swoje życie. Także im podziękuję za to, bo to jest nadrzędna idea, nadrzędna myśl całej naszej struktury Rentierzy FM. Zmienić życie innych ludzi, tak? To jest misja naszego zespołu. Tak sobie to zorganizowaliśmy, stworzyliśmy kodeks honorowy i pierwszy punkt jest taki, że misją naszego zespołu jest pomóc ludziom. A czego ci mogę życzyć? Oprócz tego, że tego co najlepsze. Wiesz co, ostatnio trochę się zagalopowałem, czyli większej harmonii. Okay. Życie jest długie i trochę tak zaczęło się dziać, jakbym, nie wiem, za chwilę miał odejść z tego świata. Okay. Bardzo dużo chciałem zrobić w krótkim czasie. Dzisiaj trochę o tym rozmawialiśmy. Myślę, dokładnie, że jesteśmy w podobnym klubie. Tak, dokładnie. Czyli większej harmonii, no, równowagi, spokoju i teraz mi to przyszło, radości z tego, co do tej pory udało nam się zrobić wspólnie. Bo to, co zrobiliśmy, mówię o zespole, mówię o zespole, który tutaj też tworzysz, to jest nasze wspólne dzieło. To, co stworzyliśmy, jest naprawdę powodem do dumy i powodem do olbrzymiej radości,
bo ja widzę i ty też widzisz, jak zmieniają się ludzkie losy na przestrzeni roku, 2, 3. Czy ja myślę, na wielu płaszczyznach. Ja myślę, że działania twoje, nasze, właściwie wszystkich tych ludzi, którzy tutaj byli, Tak. tych, którzy występowali na wcześniejszych live'ach, doprowadzają do sytuacji, że razem, ja oczywiście jeszcze wszystkich nie zdążyłem poznać, którzy działają w tym kraju i robią dobre rzeczy, ale to sprawia, że jednostki mają wpływ na świat. I że często, jak się mówi o tym, żeby zmienić kraj, to Tak. się prowadzi batalie polityczne i się spiera, a my tworzymy zmiany w fundamentach, my pokazujemy ludziom inspiracje, pokazujemy dowody namacalne. Nie dyskutujemy, tylko pokazujemy to, co jest faktyczne, dając przykłady życia różnych ludzi, dając narzędzia, dając możliwości, pokazując, że świat jest tak, jaki myślisz, że jest. Tak. I tak naprawdę masz ogrom możliwości wyboru. I to jest chyba, wydaje mi się, że najlepsza puenta naszej dzisiejszej rozmowy. A mogę jeszcze dodać jedno Ależ zdanie? koniecznie. Więc jedno zdanie, bo w tym momencie świat potrzebuje liderów. Nie potrzebuje nauczycieli, w tym takim ogólnym tego słowa znaczeniu, nie potrzebuje jakichś douczaczy i pouczaczy, potrzebuje liderów. Czyli zrób coś, pokaż, że można to zrobić, a potem naucz tego innych i poprowadź ich tą ścieżką ku naprawdę pełni życia, ku pełnej harmonii. Także wydaje mi się, że zapraszając tych liderów, bo to są naprawdę liderzy światowej klasy, jesteśmy w stanie nauczyć innych albo douczyć innych w tym kraju też. A ja wierzę, że z tego kraju i bardzo mi się spodobało twoje zakończenie ostatniego Umysłu Milionera, kiedy powiedziałeś, że Polska będzie centrum edukacji na całą kulę ziemską. Ja wierzę, że jest to realne. Jest to realne. To już się dzieje. To już się dzieje. Po wydarzeniu, jakim jest The Way Ahead, po życiu bez ograniczeń i wielu innych rzeczach, nie ma miejsca na świecie, w którym w kwestii edukacji, rozwoju działoby się tak dużo i tak intensywnie. Tak. Bijemy Stany Zjednoczone, Azję na głowę, Tak. nie mówiąc już o Europie. I to się stało faktem i stało się efektem pracy wielu umysłów, nie tylko naszej, wielu partnerów, którzy są tutaj teraz także z nami, także twojej ogromnej pracy wsparcia. Więc to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest fakt, bo wspólnie też tworzymy coś fajnego dla ludzi i dajemy im przykład, świadectwa tego, że w życiu można wszystko, że można zmienić wszystko, że tylko od ciebie zależy tak naprawdę, w którym kierunku pójdziesz. Ja ci życzę tego, żebyś dalej zmieniał świat. Jestem szalenie naprawdę ciekawy twojego wystąpienia i będę go bardzo oczekiwał. Życzę ci, to będą dziwne życzenia, ale życzę ci, żebyś się nie zmieniał jako człowiek, bo jesteś bardzo wartościowym człowiekiem, ale życzę ci tego, żeby twoje efekty maksymalizowały się o każdego kolejnego człowieka, który osiąga efekty, któremu pomagasz, a on pomoże innym i żeby to się po prostu rozrastało na całą kulę ziemską, a wiem, że po prostu to zrobicie. Serdecznie ci dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. To była przyjemność. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich rentierów i całą firmę FM, tak? która bardzo często uczestniczy w naszych wydarzeniach. Moi drodzy, moim gościem był wyjątkowy człowiek. Człowiek czynu, Krzysztof Cybul. Zapraszam was dosłownie na 2-minutową przerwę. Po 2-minutowej przerwie mam dla was niespodziankę, bo to jeszcze nie koniec dzisiejszego live'a. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo.